Rzućmy okiem na wszystkie zbiorniczki, a potem poproszę któregoś z chłopaków, żeby opowiedzieli nam o każdym z osobna po troszeczku. W dniu, gdy odwiedzałem salon, było tam 6 dużych działających zbiorników roślinnych. Jeden w trakcie tworzenia i jeden pusty, oczekujący na nową aranżację. Zbiorniki pH 6,8 utrzymywane są w stylu naturalnym, czyli mające odwzorować naturę, ale bez nacisku na jakiś konkretny biotop czy też środowisko. Ten styl zapoczątkowany został w Japonii przez Takashiego Amano. Poza wspomnianymi zbiornikami wystawowymi jest tutaj jeszcze sporo szkieł z rybami czy też roślinami. Większość zbiorników w tym studio, w przeciwieństwie do tego co u mnie, jest sporych rozmiarów. Praktycznie wszystkie rozbiorniki mają co najmniej 1 metr długości. Wszystkie zbiorniki prowadzone są w technice wysokoenergetycznej, tak zwanej high-techowej, czyli na podłożu aktywnym podawane są tam nawozy, mają dużo światła, mocną filtrację oraz dozowany jest dwutlenek węgla. Czyli innymi słowy prowadzone są tak, aby roślinom po prostu niczego nie brakowało. Przeglądając zbiorniki ciężko zdecydować się, który jest najładniejszy, ale myślę, że ten najbardziej przypadł mi do gustu. Najstarsze akwarium ze wszystkich w salonie, liczące sobie już jakieś 6-7 lat. Myślę, że ten wiek dodał mu sporo do uroku, bo natura nadała mu klimatu. Zbiornik o pojemności 200 litrów. Marcin Wnuk, założyciel, właściciel salonu pH 6,8. Poproszę go, żeby teraz coś nam powiedział na temat studia, a później przejdziemy się po zbiornikach i co nieco nam o nich opowie. No, witajcie w pH 68. W tym roku kończymy 11 lat. Jesteśmy chyba jednym z najdłużej działających w Warszawie sklepów tego typu, zorientowanych na akwarystyce naturalnej czy roślinnej. No i mamy tutaj taką prezentację kilku akwariów. Chyba nawet bym powiedział, że nie tylko w Warszawie, bo tak jak śledzę już od jakiegoś dłuższego czasu akwarystykę i to właśnie ten nurt naturalny, to nawet w Polsce jesteście z jednym z dużych w ogóle działających w tym regionie sklepów. Tak, to prawda. Myślę, że dłużej to chłopaki z Krakowa tylko działają w tym. Oprócz spotkania Was tutaj w studiu z pH, często działacie na arenie takiej ogólnokrajowej, bo wiem, że zakładacie również, organizujecie również różne eventy akwarystyczne i różne wystawy, konkursy. Gdzie w najbliższym czasie będzie można Was spotkać? Jeśli chodzi o konkurs Polish Aquascaping Contest, to na razie jest zawieszony. Nie wiadomo, kiedy ruszymy ponownie z tego typu inicjatywą. Rzeczywiście udało nam się zrobić chyba 5 edycji. To też był najdłużej działający konkurs w Polsce. I fajny, wejdę w słowo, fajny, bardzo na wysokim poziomie, bo jak widziałem, nagrywałem, jest nawet reportaż na kanale, możecie zobaczyć. Sam konkurs był tak skonstruowany, że zależało nam na pokazaniu akwarystyki naturalnej na najwyższym poziomie, więc nie ukrywam, że to byli wyselekcjonowani najlepsi zawodnicy w Polsce. W studio mamy większość zbiorników wielkich, bo tak w porównaniu do tych moich, co ja mam w swoim studio u siebie w domu, no to mam od 10 litrów do 100 największy zbiornik, a tutaj mamy od 182 litrów. To tutaj jest akwarium, które ma 182 litry. Wymiary 90 na 45 na 45. Zbiornik całkowicie, jeśli chodzi o zestaw akwarystyczny, zrobiony przez Oazę, a nad akwarium mamy tutaj lampę ADA Solar RGB. Taki jedna z ciekawszych propozycji, jeśli chodzi o rynek akwarystyczny kierowany do aquascaperów, jeśli chodzi o set. Ja bardziej skupiam się na tym, co jest w środku, jak Was odwiedzam, szczerze powiedziawszy. Moim ulubieńcem jest jednak ten zbiornik tutaj, który jest za Tobą. To jest akwarium, które ma wymiary 90 na 50 na 45 cm. To jest 202 litry. Chyba najdłużej działające i funkcjonujące akwarium u nas, myślę, że między 7 a 6 lat ma, jeśli chodzi o ułożenie dekoracji. Czasami coś tam podetniemy, inaczej obsadzimy,
Natomiast nie ruszamy go w całości, świetnie się prowadzi, nie jest wymagający. Pozwoliliśmy sobie też na trochę urozmaicenie tego akwarium ponad lustrem wody, przez wychodzące rośliny, także... Właśnie tak też mi się wydawało, bo jest taki dziki pazur ma w sobie i to mi się właśnie w nim podoba, że no, widać, że jest już nie od wczoraj. Przejdźmy do następnego zbiornika. Następny zbiorniczek 400-380 litrów. 487, tak? O ile dobrze pamiętam, tak mi się wydaje. 150 na 50 na 65 wysokości. Na początku pływały w nim paletki. Teraz mamy tutaj świeciki kongolańskie, prosta aranżacja, niewymagająca. Ryby mają robić robotę i myślę, że robią. Przejdźmy do następnego zbiorniczka. Tutaj zbiornik z moimi ulubionymi roślinami, jest ich tutaj najwięcej. Mikrozorium. Crocus mini można powiedzieć. Trochę nam się udało wyselekcjonować ją jeszcze, że mamy takie wrażenie, że ona jest mimo wszystko jeszcze mniejsza niż często spotykana odmiana mini. Większość roślin to epifity, trochę mchów, niedużo podłoża aktywnego, mamy tutaj jakąś rotalę, którą udało nam się kiedyś zdobyć, a nie do końca wiemy co to dokładnie jest i sobie ją tutaj tak podhodowujemy. No i oczywiście jedna z naszych ulubionych roślin, tutaj mamy bucefalandry. Największy zbiornik, który też robi ogromne wrażenie, bo wszystkie zresztą takie duże zbiorniki zawsze robiły na mnie wrażenie i chyba na Was też, bo jak popatrząc na liczbę wyświetleń, to tam też ona o tym świadczy. Z tyłu widzę, mamy jakieś podświetlane tło. Tak. Chyba w tamtych zbiornikach również one było. Tak, w moim przekonaniu te tła robią naprawdę fajny efekt, więc staramy się ich używać. Niestety jest to dość kosztowna sprawa i nie każdego stać po prostu na takie coś. Myślę, że jak ktoś zdecyduje się na takie akwarium, to już tamten wydatek to jest drugorzędna sprawa. Zawsze można to dołożyć, tak? Nie musi być od początku, natomiast bardzo zmienia odbiór akwarium takie podświetlone. Ten zbiorniczek jak długo z Wami? Myślę, że za 3 lata to już sobie tak funkcjonuje. Kiedyś tutaj jeszcze z tyłu rosły łodygowce, w tej chwili nie mamy trochę czasu na to, żeby się nimi zajmować, więc jakby zostały usunięte. Delikatnie ostatnio odświeżyliśmy drugi plan, posadziliśmy kryptokoryny, fajnie się rozwijają i też taki mało wymagający akwarium, jak większość u nas. Jak macie zbiorniki jeszcze, dopytam, to staracie się raczej, patrzycie też na to, żeby były z jednego rejonu świata, czy stricte, żeby to pasowało do siebie, żeby przedstawiało akwarystykę naturalną? Zupełnie nie zwracam na to uwagi. Po prostu dobieram sobie rośliny, zwierzęta. Żeby aranżacja pasowała. Tak, żeby mi się to po prostu podobało, żeby robiło fajny efekt, wrażenie, a nie jestem takim purystą, żeby tutaj wszystko musiało być z jednego miejsca. Korzenie macie wszystkie swoje, czy kupne, czy też chodzicie gdzieś, jak zobaczycie na jakimś spacerze ciekawy okaz, to wtedy... Przy ilości korzeni, jaką zużywamy do robienia aranżacji, to musielibyśmy poświęcać chyba całe miesiące na zbieranie korzeni. Wszystko jest kupne, wszystko pochodzi z hurtowni. Mamy to szczęście, że możemy sobie pojechać i powybierać materiał, który nam odpowiada, więc nie ma tutaj jakby ryzyka, że słabe korzenie gdzieś tutaj dojadą do nas zamówione gdzieś wysyłkowo, czy coś takiego i potem my się musimy męczyć ze zrobieniem aranżacji. Ciekawe jest to, że ta aranżacja powstała właściwie z jednego zamówienia. Po prostu wybierając korzenie w hurtowni, brałem korzeń i mówiłem, o to jest to. I tak przywiozłem je wszystkie, wsadziłem do akwarium i powstała taka aranżacja. Bez żadnego dodatkowego przekładania, ustawiania. Bez cięcia. Tak, bez cięcia. Jeszcze pokażemy Wam jeden zbiornik, który został też założony już jakiś czas temu, ale jak to Marcin powiedział, nie ma czasu, żeby go dokończyć. Zbiornik, mimo tego, że nie jest dokończony, i tak wygląda naprawdę ładnie, bo jest ciekawą, w takim niedokończonym stanie również ciekawie się prezentuje.
zwłaszcza przez ciekawych mieszkańców, którzy tam są, ale o tym za chwileczkę. Tutaj mamy akwarium też 150 na 50 na 65, czyli tak jedno z już pokazywanych wcześniej. Cała kompozycja to jest jeden korzeń, który został umieszczony na takiej podstawie z kamieni. Jak znajdziemy trochę więcej czasu, to zagospodarujemy sobie tutaj trawnik, a o rybach, no to ja się na rybach nie znam. Opowiadał nam Mariusz, później złapę Mariusza, później za chwilę to mi coś o nich opowie, bo już wczoraj z nim rozmawiałem, także ciekawie tutaj mi Problem z Mariuszem jest taki, że nie pozwala nam podlewać do końca wody w akwarium i pilnuje, żeby nam ryby nie wyskakiwały i tak musimy walczyć ze sobą czasami. No to... Ale wczoraj samemu byłem świadkiem, jak Mariusz szedł z kolacją, obiadem i widziałem, jak ryby podskakiwały, to lepiej, żeby nie wypadły. Wspomniany gatunek to bystrzyk parański. Charakterne ryby ławicowe dorastające do 5 cm. Ryby są z odłowu i jeszcze nie przyzwyczaiły się do obecności człowieka. Dość łatwo je przestraszyć. Poza wspomnianymi bystrzykami w zbiorniku spotkać można jeszcze pielęgniczki. Samiec ma bardzo unikatowe ubarwienie. Końcówki jego płetw wybarwione są na biało, co zdarza się bardzo rzadko w tym przypadku. Poza tą częścią dekoracyjną, chłopaki zgodzili się wpuścić mnie również, żebym pokazał Wam tą część, jak oni to nazywają, ich laboratorium. W tym miejscu właśnie zajmują się m.in. rozmnażaniem ryb. I pływa tu rybek manakapuru. Para dorosłych skalarów, trochę gupików i wiele innych ciekawych, przynajmniej dla mnie, rzeczy. W studiu jest jeszcze jedno pomieszczenie, które w chwili obecnej służy jako magazyn, także tylko i wyłącznie zerkniemy na tą ładniejszą część tej strefy. Pokażę Wam jeden zbiornik, który mi się bardzo podoba, który jest tutaj z tym właśnie ostatnim pomieszczeniu. Ciekawa propozycja terrarium z roślinami owodożernymi, połączonymi z roślinami akwarystycznymi. Jak widać, całość funkcjonuje i prezentuje się bajecznie. Studio PH68 ma również swój kanał na YouTube, do którego link umieszczam w opisie. Jeśli macie również ciekawy sklep bądź zbiornik u siebie i chcielibyście, abym Was odwiedził, odezwijcie się do mnie. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że salon się Wam podobał i że zrobił na Was duże wrażenie, również jak na mnie. Jeżeli będziecie kiedyś w Warszawie, to i chcielibyście pozwiedzać również ten salon, to jest na ulicy Ogrodowej 39 na 41. I dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wam się podoba.